Witam Was serdecznie w moim takim najnowszym formacie. Zainspirowana kawkami z haftem ulunnym Marii Art, stwierdziłam, że ja też chcę mieć takie filmy i opowiadać Wam w nim różne moje historie związane z filcowaniem i nie tylko, moim życiem, spotkaniami z ludźmi, z przyrodą, bo myślę, że mam dużo takich różnych historii, które są warte opowiedzenia. A może Wam się to spodoba, czemu nie? Myślę sobie, że to jest dobry pomysł. I oglądalność Wasza i odpowiedzi w komentarzach i Wasze zainteresowanie będzie odpowiedzią, czy to kontynuować, czy nie. A przy okazji zobaczycie, jak tworzy się takie moje figurki. I w dzisiejszym odcinku właśnie a propos tworzenia figurek opowiem Wam historię, jak w ogóle do tego doszło, że zajęłam się filcowaniem, co będzie bardzo ciekawe. Co w zasadzie może być ciekawe dla niektórych. Więc szykujcie sobie tutaj kawkę, herbatkę. Możecie mnie słuchać jadąc autem, filcując, haftując, robiąc na drutach, szydełkując. A powiem Wam, że szydełkowanie i robienie na drutach nie jest mi kompletnie obce. A dlaczego? To dowiecie się już za chwilę. Teraz jesteście świadkami powstawania królika i będzie on w takiej nietypowej formie stojącej. Nigdy nie wykonywałam tej figurki w tej pozycji. Tutaj mam taką grafikę przedstawiającą królika i sobie przykładam sobie w zasadzie tą bryłę, żeby zobaczyć mniej więcej, ile mi brakuje jeszcze wełny do tego, żeby proporcje były dobre i wielkość. Powiem Wam, no to jest taka układanka. Na razie jestem na etapie puzli. No i każda nierówność w zasadzie sprawia trudność. Nawet mi się zrymowało. Każda nierówność sprawia trudność. A dlaczego? Jeżeli mam tutaj nawet na pół centymetra wklęśnięcie takie, to powoduje to, że łapy są krzywe. I tutaj mam właśnie łapy. Wszystko trzeba tu odmierzyć. Mam tutaj linijkę. Bez linijki się nigdzie nie ruszam. To jest moja trzecia ręka, linijka. I tak powstają moje figurki. Że linijka to jest must have w filcowaniu. Jak już zdążyliście zauważyć, mamy tutaj królika. Tutaj mamy tą grafikę. I tak, właśnie się zastanawiam, co tu robić. Czy od razu już przyłożyć te łapy, czy pracować nad głową. I nie wiem teraz już całkiem. A wiecie, że gadanie i robienie to też nie idzie w parze, ale będę starać się połączyć te dwie rzeczy. I opowiadać Wam, jak do tego doszło, że zaczęłam filcować. Ale na razie niech pomyślę, co ja będę robić zaraz. Tutaj zaznaczyłam sobie miejsca, gdzie mają być łokcie, ale teraz się przyjrzałam temu bliżej i ja mam jedną nogę wyżej, drugą niżej, czyli ta wyżej, druga niżej i tu muszę udo dorobić. Także zaraz będę robić udo i opowiadać Wam, jak do tego doszło, że zaczęłam filcować. Także do roboty. Moja droga była w zasadzie kręta i zawiła, ponieważ nie zaczęła się w zasadzie od filcowania, tylko od robienia na szydełku. 10 lat temu szydełkowanie i właśnie tworzenie takich postaci na szydełku z wełny lub w tamtych czasach właśnie już zaczęły się rozkręcać te figurki takie, wiecie, amigurumi, czyli te różne miśki, nie miśki i tak dalej. I to było tworzone nie z wełny właśnie, tylko z przędzy bawełnianej. Dawało mi to jakąś radość, ale to nadal czułam tak podświadomie, że to jest nie to. Poza tym zawsze są to schematy. Jeżeli miało być to moją przyszłością, to wiąże się z tym, że zawsze ktoś od kogoś może odgapić ten schemat. Potem się ludzie oskarżają o ściągnięcie jeden od drugiego.
A ja nigdy nie lubiłam i tak mam w życiu, że chciałam mieć coś swojego i no, żeby mi o plagiat nie oskarżył, ani ja nie musiała nikogo innego oskarżać o plagiat. Więc chciałam tworzyć zwierzęta, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak filcowanie, a tym bardziej filcowanie realistyczne. I to jest chyba najlepsza rzecz, jaką się zajęłam teraz, jak patrzę na przestrzeni lat. Tak się patrzę teraz, czy dobrze ufilcowałam i chyba już jest ok. Teraz zajmę się tutaj, może trochę pogrubię jeszcze. Teraz zobaczę, tylko muszę przyłożyć. Jednak nic nie trzeba dodawać. Teraz stwierdziłam, że muszę trochę dołożyć jeszcze ramienia, bo zobaczcie, jestem tutaj na tym etapie. Tutaj jest ten łokieć, wszystko tu pasuje. I teraz muszę jeszcze zrobić tutaj trochę ramienia, ale tylko tak minimalnie. No a kontynuując moją opowieść, jak to się stało, że w ogóle trafiłam na to filcowanie? Przeglądałam sobie strony internetowe i nie wiem, czy to było już u koleżanki też, wrzuciła na Facebooku, chyba tak, figurki, tylko tamte były szyte papilonów. I nie wiem, czy ktoś wie, czy nie wie, ale ja mam psy papilony. Jeden w zasadzie jest falenem, ponieważ mu uszy nie stanęły, no ale można powiedzieć, że mam 2 papilony. I ona u siebie na Facebooku pokazała właśnie taką figurkę. Ja się z tym zainteresowałam, jak to jest zrobione i tak dalej. Ona mówi, że to jest szyte, no ale tak, wiecie, od nitki do kłębka. Zaczęłam szukać w Google i podpowiedziały mi się tam zdjęcia takich właśnie filcowanych z wełny. I ja tak się na to patrzę i mówię, ale to jest super, mówię, ja to chcę robić. No dobra, tylko że ja z rzeźbą to nie miałam nic wspólnego, a to jest w zasadzie rzeźbienie w wełnie. I zaczęłam czytać, jak mnie to pochłonęło. Pierwsze to chyba siedziałam tam chyba z tydzień. Siedziałam tydzień czytając w ogóle o tym. No i jedyne dostępne materiały, jakie były w internecie, no to tylko zagranicznych twórców. No to byli w zasadzie tylko Rosjanie wtedy. Chyba trochę było Japończyków, Chińczyków. Jedna czy 2 osoby z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. No i to by było tyle. A w Polsce chyba były tylko 2 osoby, które filcowały i to nierealistycznie. Bo to były takie bajkowe postacie, no ale od czegoś trzeba było zacząć. Kupiłam sobie 2 igły na krzyż, wełnę, bo się tak podjarałam, że stwierdziłam, że ja muszę już teraz muszę już zobaczyć, czy ja to umiem robić. No i tak za pierwszym razem złamałam po 2 dniach wełnę, czy wełnę, matko, nie wełnę, tylko igłę złamałam. No a potem to już jakoś szło. W następnych odcinkach mogę wam pokazać moje figurki. Takie pierwsze, jak one mi wychodziły wtedy. No to było kupa śmiechu, bo one w ogóle niczego nie przypominały. Chociaż, jak teraz pokazuję ludziom, to oni mówią, że co, to już jest super, to wygląda. Ja bym kupiła. No wiecie, nad gustami się nie dyskutuje. No. Może by było i spoko. Dobra, teraz do tej drugiej łapy dołożymy. No i tak. Zaczęłam tworzyć te swoje pierwsze figurki, ale one były takie, wiecie, proste, bajkowe postacie. Chyba pierwszego królika tam zrobiłam, a ten królik to wiecie, też tak wyglądał bajkowo. Ale ziarno zostało posiane, rzucone w ziemię, w glebę i zaczęło kiełkować. Nie poddawałam się. Ja filcuję ogólnie już 10 lat. Wszystko to, co teraz widzicie, to jest moja nauka samodzielna. Jestem totalnym samoukiem. Chodziłam wtedy po tych stronach internetowych i szukałam jakichś tutoriali. No to było bardzo mało. No na YouTubie to było YouTube też, to już pierwsze lata YouTuba. To też było tego mało w internecie. Wszystko posiłkowałam się na zdjęciach, znajdowałam jakieś, wiecie, japońskie książki. Wtedy jakieś takie pierwsze, to były tam po 2 latach od filcowania. To wszystko to szło takimi małymi kruczkami.
A przy okazji jeszcze byłam bombardowana tymi pytaniami od ludzi, a po co ci to, a co to z tego będziesz mieć i tak dalej. Ale ja jakoś podświadomie wiedziałam, że to jest właśnie to. Jeszcze któregoś dnia stworzę taką realistyczną figurkę, że ten pies w końcu będzie podobny do psa, a nie do, nie wiem, żółwia lub misia lub zająca. No i tym sposobem przez 10 lat takiego mojego ustawicznego poszukiwania i dokształcania się samodzielnie jestem na tym etapie, na jakim jestem. Jeszcze mogę powiedzieć to, że wtedy, kiedy jeszcze trafiłam pierwszy raz na te moje figurki takie w internecie, tych zagranicznych twórców, no to ja sobie tłumaczyłam wszystko w translatorze, wiecie, w Google. No. I to było, no powiem wam, no godziny to spędzone nad tym, żeby sobie w ogóle przetłumaczyć, o co chodzi, o czym w ogóle mówią. Jakie igły są potrzebne. To wszystko było to metody prób i błędów. Tu mi się połamało, tu się pokaleczyłam, tutaj ta wełna jest nie taka. Teraz już wiem, od jakiej wełny zacząć i też o której wam mówię. Myślę, że tutaj poruszę ten temat, ponieważ na innych portalach już to robiłam, ale myślę, że w takim formacie YouTube'owym, gdzie mogę dużo i długo opowiadać, no to jest to lepsze, więc pewnie stworzę takie odcinki o samej wełnie. Tylko jak na razie mam tyle zamówień, powiem wam, że to jest jedyna forma, w której w ogóle mogę do was coś opowiedzieć. Także jeżeli kogoś zanudzam, to przepraszam, ale może dla innej osoby być to interesujące. No i filizowanie polega właśnie na tym, żeby nakładać warstwy po warstwie. Jeszcze mam to do siebie, że jestem jakimś podobno perfekcjonistą. Wiecie, bo to jest z psychologii pochodzi to, że człowiek nie był doceniany za młodu i teraz chce robić jak najlepiej. I to trwa i trwa i trwa. I nie ma, wiecie, końca. To polepszanie i ulepszanie. A czasem sobie lepiej powiedzieć stop i koniec, bo to można, wiecie, w nieskończoność ulepszać. Także taka to była moja historia. Od takiego trafienia właśnie w internecie i swoich własnych poszukiwań. I nie poddawania się. Bo jakbym tak uwierzyła w to, co ludzie mi mówią, że po co mi to i tak dalej, no to byście chyba nie zobaczyli w ogóle mojej twórczości. Bo 10 lat to jest naprawdę szmat czasu. I ja po prostu nie wierzę, że to już tyle lat minęło. Jeszcze może trochę tutaj dodam. Jeszcze tak minimalnie. Tyle lat minęło. Nie, po prostu nie wierzę. 10 lat. I to wiecie, na początku się robiło dla siebie. Mam pełno tych figurek u siebie, tych starszych. Potem dla rodziny, znajomych. Tradycyjnie. Jeżeli ktoś to z was przechodził, bo już tak od paru lat udaje mi się to sprzedawać z sukcesem, a od kiedy zaczęłam już tworzyć, tak naprawdę mi się to udaje, że ten realizm jest naprawdę realistyczny, no to jest tych klientów coraz więcej, bo ludzie doceniają to, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. I po prostu mam co włożyć do garnka, bo jest to moim życiem. Mam za co kupić leki moim zwierzakom, weterynarza i tak dalej. Więc wszystko to jest dzięki wam. Nie musiałam zakładać żadnych patronajtów, za co jestem sobie bardzo, bardzo wdzięczna, że no nie poszłam za tym, że każdy ma tego patronajta i tak dalej. Stwierdziłam, że ja chcę utrzymywać się z pracy swoich rąk. Jak to jest w pewnym serialu, ile zrobię, tyle mojego. No i właśnie tyle mojego jest. Mam nadzieję, że będę wam dawać jeszcze więcej radości. Tutaj te moje opowieści na coś wam się zdadzą. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją opowieść, jak to się stało, że zaczęłam filcować. Czyli to jest po prostu inspiracja z internetu, a i chęć po prostu takiego
być kimś takim oryginalnym i żeby nie można było tego podrobić. W zasadzie, bo każdy może sobie wziąć zdjęcie i zacząć ficować ze zdjęcia. Także chyba to jest jedna z takich najlepszych form hobbystycznych w zasadzie. I jak zrobisz, jak pościelesz sobie, tak się wyśpisz. Takie dzisiaj właśnie mnie naszły wspominki i chciałam wam to właśnie opowiedzieć. Dobra, jesteśmy na etapie tych łap. Tutaj zrobiłam tyle. Jeszcze muszę dołożyć. Zobaczcie, bo to ile ja już opowiadam, ile filcuję przy was. Naprawdę, taka łapka, no to jest czasami godzinę roboty. Potem patrzycie, czy to wszystko jest równe. Dokładania tego, wypełniania tych wszystkich nierówności. To wszystko sprawia, że ten czas się totalnie wydłuża. Bardzo chciałabym dla was nagrywać różne tutoriale. Zresztą kto tutaj trafił na ten filmik, no to pewnie zapraszam was, żebyście obejrzeli inne moje filmy przedstawiające moje figurki. I mam też tutoriale, jak robić poszczególne części ciała. I też mam dwie chyba całe figurki, czyli jak robiłam misia i chomika. To taka dla totalnie początkujących są tutoriale, więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to serdecznie zapraszam tam zajrzeć. Wszystko jest podpisane, co potrzebne jest do filicowania i tak dalej. No dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Idę pracować dalej, ponieważ takie ciągłe gadanie, to wiecie, też nie mogę też skupić w 100%, ale przynajmniej coś wam opowiedziałam. Tutaj patrzę się na tą głowę i będę ją przerabiać, ponieważ, już mogę wam pokazać, że brakuje tu polika, nie? To jest taka podstawa bryły głowy. I jak wiemy, chomiki mają jeszcze takie poliki, więc to trzeba wszystko jeszcze tu nabudować. Więc jest roboty, a roboty. A figurki czekają i wy czekacie na te figurki. Także życzę wam miłego dnia. Zaraz złożę ten filmik. Co, uciekam do dalszej pracy. A wy możecie, podsuńcie mi, jeżeli chcecie, podsuńcie mi jakieś takie tematy do opowiadania, o czym chcielibyście się dowiedzieć w tych filmach. To wam też będę opowiadać. I przy okazji powstawania tych figurek może wam o wełnie też opowiem. Może być tak. Możemy zrobić tak, że w następnym będzie o wełnie. Co wy na to? I przy okazji, jak będę robić tego królika, to opowiem wam, jakie są rodzaje wełny i jakie są trudności przy każdej grubości. Patrzcie, nawet nie wiem, że się rymuje. Nawet nie czuję, że rymuje. Także życzę wam miłej reszty dnia, podróży, cokolwiek robicie, jecie, siedzicie, pracujecie. Także wszystkiego najlepszego wam życzę, a ja uciekam do dalszej pracy. Pa!